Witajcie w kolejnej części. Dzisiaj odcinek poświęcony informacji zwrotnej. Czym jest informacja zwrotna? Najprostszym wyjaśnieniem będzie to, że informacja zwrotna jest taką informacją, którą dajesz drugiej stronie nieświadomej w jakiś sposób swoich zachowań, swoich działań i w ten sposób wspierasz tę osobę, pomagasz tej osobie w tym, aby mogła mieć szansę zdecydować, czy chce zmienić swoje zachowanie. Mówię zdecydować, ponieważ pracuję w duchu, ja jestem ok i ty jesteś ok, więc ja nie będę cię pouczał, nie będę ci mówił, co jest dobre dla ciebie. Ty sam możesz zadecydować. Natomiast ja powiem ci, jak to tylko wygląda z mojej perspektywy. Teraz brzmi to wszystko bardzo fajnie, natomiast w praktyce okazuje się, że informacja zwrotna jest bardzo mało wykorzystywana ze względu na to, że jest po prostu trudna. Dlaczego informacja zwrotna sprawia tyle trudności? Mianowicie wynika to z tego, że bardzo rzadko dzielimy się swoimi emocjami. Często jest tak, że zostawiamy sobie tę sferę na kontakty naprawdę z najbliższymi, na kontakty intymne. Tutaj nie mówimy o tym, żeby mówić o emocjach, nie wiem, o miłości, czy o nienawiści, czy o takich skrajnych przypadkach. Mówimy tutaj o tym, żeby przyglądać się sobie i do tego potrzebna jest taka nasza uważność, tak, w jakim stanie emocjonalnym ja się znajduję. Dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, że w informacji zwrotnej bardzo ważną rolę odgrywają moje emocje, moje spostrzeżenia tego, co mi robi czyjeś zachowanie. I kolejną ważną rzeczą związaną z informacją zwrotną jest to, że mimo tego, że mam świadomość swoich emocji, to staram się informację zwrotną dawać w sposób taki, jakbym tych emocji w danej chwili sobie nie przeżywał, tak żeby tego przekazu, który daje drugiej osobie, nie zaburzyć swoimi emocjami. I teraz jak to właściwie zrobić? No generalnie jest to bardzo trudne, dlatego że w momencie, kiedy mówię coś, często te emocje mi towarzyszą i odzwierciedla się to wtedy na moim głosie, na moim zachowaniu. Dlatego bardzo opłacalnym jest w tej naprawdę podstawowej formie informacji zwrotnej skupić się na tym, co widzę, co obserwuję, co zobaczyłem, co usłyszałem. I możemy powiedzieć, że usłyszałem wypowiedź, że klient jest idiotą, tak? I to jest opis pewnego faktu, tak? Ja nie mówię, że to ty powiedziałeś, czyli tak jakbym troszeczkę oddzielał ten problem od tej osoby. Mówię o fakcie mówienia do klienta ty idioto. I teraz jakie konsekwencje? Z mojej perspektywy mogę powiedzieć tak, że to wywołało we mnie, jeżeli ja byłbym takim klientem, wywołałoby to sporą niechęć do takiej osoby, która w taki sposób traktuje swoich klientów. I ja osobiście więcej bym do takiego sprzedawcy, handlowca już nie poszedł. No więc podsumowując tą część, pamiętaj o tym, żeby swoje wypowiedzi, jeżeli chcesz sformułować informację zwrotną, oprzeć o fakty. To jest pierwszy człon. Drugi człon to jest, jakie konsekwencje wywołuje w tobie zachowanie, które obserwujesz, czy które usłyszałeś, bądź w jakiś inny sposób miałeś dostęp do tej informacji. Dwie rzeczy w swojej podstawowej formie. Na szkoleniach dla menadżerów, na szkoleniach dla ludzi chcących w sposób zaawansowany posługiwać się informacją zwrotną. Informację zwrotną można obudować o dodatkowe elementy, natomiast ona stanowi jakby szkielet większości komunikatów, które w sposób racjonalny możemy dawać innym w taki sposób, aby lepiej się komunikować, żeby ta komunikacja była dla nas swego rodzaju
narzędziem w codziennym życiu, świadomym narzędziem. Ten przykład, który usłyszeliście przed momentem, był przykładem, który można określić jako informacja zwrotna korygująca. Natomiast ja zachęcam Was do tego, żeby przede wszystkim dawać ludziom w swoim otoczeniu informację zwrotną, ale taką, nazywamy to, motywującą. Co to znaczy? Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli pewne zachowanie, które dostrzegamy u innych, w jakiś sposób robi nam dobrze, czyli wspiera jakoś nasze cele, czy po prostu chociażby lepiej się czujemy z daną osobą, to powiedz jej to, co ona robi i jakie to pozytywne konsekwencje i emocje w tobie generuje. W ten sposób zyskasz sobie przyjaciół i zjednasz sobie ludzi. Także zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Na dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam.